Cześć! W tym filmie zaprezentujemy prosty i sprawdzony sposób na zrobienie ciepłej opaski na głowę na szydełku. Opaskę będziemy wykonywać na bazie ściągacza i efekt końcowy powinien wyglądać w ten sposób. Do wykonania opaski będzie nam potrzebna oczywiście włóczka. Ja użyję włóczki Gazal Baby Wool XL. Na opaskę, którą wykonam, wyjdzie około 100 metrów włóczki, czyli taki 50-gramowy motek. Oprócz włóczki użyję szydełka 4 mm, nożyczek i igły do dzianiny. Jak już mówiłam, opaskę będę wykonywać na bazie ściągacza i to, jak robimy ściągacz na szydełku, możecie zobaczyć we wcześniejszym filmie. Link zostawię w opisie, ale oczywiście i tutaj szczegółowo omówię poszczególne etapy tworzenia ściągacza. Jeszcze zanim przystąpimy do pracy, trzeba zmierzyć obwód głowy. Dla mnie najlepszym sposobem jest użycie centymetra krawieckiego. Obejmuje głowę tak, jak ma przebiegać opaska, czyli razem z uszami. Tutaj mamy 55 cm, czyli taką długość powinien mieć łańcuszek, na którym będę budować opaskę. Jeśli nie mamy miarki krawieckiej, to też żaden problem, bo wtedy po prostu trzeba zrobić łańcuszek i to jego dopasować do obwodu naszej głowy. No to możemy zaczynać. Robótkę zaczynamy oczywiście supełkiem. Na długość 55 cm wyszło mi 86 oczek łańcuszka. Niestety nie ma uniwersalnego wzoru na ilość oczek, które moglibyśmy zastosować, żeby nie musieć mierzyć obwodu głowy. Używamy różnych włóczek, różnych szydełek, głowy też mamy różne, więc po prostu musimy dobrać sobie to indywidualnie. Tutaj jeszcze taka uwaga, łańcuszek powinien mieć luźny splot, żeby opaska była elastyczna, wygodna i żeby nie piła nas w głowę i uszy. Jak skończymy nasz pierwszy łańcuszek, możemy go sobie zmierzyć, czy wszystko nam się zgadza i przystępujemy do dalszej pracy. Robimy dodatkowe oczko łańcuszka, tak zwane oczko zawracające i wykonujemy pierwszy półsłupek nawijany. Nabieramy nitkę, wbijamy się szydełkiem w drugie oczko łańcuszka, wyciągamy pętelkę, nabieramy ponownie nitkę i przeciągamy ją przez wszystkie 3 pętelki na szydełku. I jeszcze raz, nabieramy nitkę, wbijamy szydełko w kolejne oczko łańcuszka, wyciągamy pętelkę, nabieramy nitkę i przeciągamy przez wszystkie 3 pętelki na szydełku. I tak robimy do końca łańcuszka. Mamy w tej chwili pierwszy rząd opaski zrobiony z półsłupków nawijanych. Nasz drugi rząd rozpoczynamy znowu od zrobienia dodatkowego oczka łańcuszka, czyli zawracającego i odwracamy naszą robótkę. Teraz nabieramy nitkę roboczą i wbijamy się szydełkiem w drugie oczko od szydełka, pamiętając, że wbijamy się tylko w tylną pętelkę. I teraz wyciągamy pętelkę, nabieramy nitkę kolejny raz i przeciągamy przez wszystkie 3 pętelki na naszym szydełku. I kolejny raz nabieramy nitkę, wbijamy się w tylną pętelkę kolejnego oczka, wyciągamy nitkę, nabieramy nitkę znowu i przeciągamy przez 3 pętelki na naszym szydełku. I w dokładnie taki sam sposób lecimy do samego końca naszego rzędu. Dobrze, no i zatrzymałam się na ostatnim oczku tego rzędu i tutaj oczywiście dalej można zrobić półsłupek nawijany, wbijając się tak jak poprzednio tylną pętelką, ale ja to ostatnie oczko robię przez obie pętelki. Mam wrażenie, że uchroni to ściągacz przed zbytnim rozciąganiem się na brzegu, ale wcale nie musicie tak robić. No i mamy ukończone 2 rzędy półsłupków nawijanych. Kolejne rzędy wykonujemy w taki sam sposób i takich rzędów przy użyciu szydełka 4 mm trzeba zrobić łącznie 13. Oczywiście przy grubszej włóczce czy grubszym szydełku będzie tych powtórzeń mniej i szerokość należy dopasować do własnych potrzeb. Jak już wykonamy odpowiednią ilość rzędów, możemy przystąpić do zszycia opaski. Możemy już odciąć pozostałą ilość motka, ale zostawiamy sobie odpowiednią długość naszej nitki, której będziemy używać później do zszycia opaski. Na lewą stronę możemy przeciągnąć wszystkie łączenia i supełki, które zdarzają się czasem na nitce. Odwracamy sobie opaskę tą ładniejszą stroną do góry.
Nabieramy nitkę i bierzemy się za zszywanie. Składamy oba brzegi opaski na pół, a następnie wsuwamy je jeden w drugi w ten właśnie sposób. Bierzemy naszą igłę i dokładnie zszywamy brzegi. Jeśli chcecie kupić włóczki albo jakieś inne produkty pasmanteryjne, zapraszamy do naszego sklepu splotek.pl. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Po zszyciu brzegów odwracamy sobie opaskę na prawą stronę i teraz dodatkowo, aby to łączenie na środku się nie rozchodziło, możemy chwycić nitką w te dwa miejsca z obu stron brzegów opaski. Najpierw chwytamy sobie nitką z jednej strony. Robimy supełek, a następnie przeciągamy nitkę na drugi brzeg. Jak nitka będzie po drugiej stronie, możemy zszyć drugi brzeg. Na sam koniec zabezpieczamy supełkiem, chowamy odstające nitki, obcinamy i gotowe. Jeśli ten film był dla Ciebie pomocny, zostaw lajka i zasubskrybuj, żebyś nie przegapił kolejnych filmów.